28 wrzesień 2023 rok. Nadal Duada Skorpiona. Jesteśmy w znaku wagi. Ryszard Borowiecki i Królewska Wiedza. Wszystko naraz. Wszystko już wiecie. W wczorajszym filmie mówiłem o panu von Braunie. 4 październik. A więc waga. Waga, potem kawałek nazizmu, czyli Skorpiona. Czyli rozumiecie, tego Plutona i tej całej agresji, praca nad rakietami, a później przeszedł progresywnie do strzelca. No i Stany Zjednoczone go chwyciły. Proste. Amerykanie są strzelcem. Macie wytłumaczenie? Macie. Tylko trzeba się zastanowić. Po prostu ja wczoraj wybrałem sobie pana von Brauna. Dlaczego padło to nazwisko? Bo ktoś by mógł powiedzieć, pan się przygotował. Nie przygotowałem się, tylko oglądałem jakiś film związany z czymś i wymieniono o nazistach, którzy nie po prostu, jak to się mówi, wyszli z czystymi rączkami. To chodziło na temat tutaj tej Kanady, w Kanadzie tej rozprawy, co wczoraj też wspominałem delikatnie o tym. Nie chcę wyraźnie, bo wiecie, o co chodzi. Dzisiaj o godzinie 11 z minutami, 11:20, 11, może być troszeczkę wcześniej, troszeczkę później, będziemy zmieniać Duadę na Duadę Strzelca. Duada Strzelca czym się charakteryzuje? No, jest tą najważniejszą duadą, powiedzmy. Nie jest najważniejszą, to jest humor. Ze względu na to, że tam działa no Jowisz, a Jowisz to jest planeta bardzo pasła. Prawie wygląda jak ten pan, który kiedyś budował konstytucję, pisał konstytucję. Wiecie, który. Ja nie mówię o tym, który choruje cały czas na tropikalne, tylko ten pan, który ma nazwisko najstarszego miasta w Polsce. Dzisiaj chyba się nawet wycofał chyba z działań jakichkolwiek, chociaż wśród moich znajomych, którzy byli, po prostu ocierali się o niego, czy w Sejmie, czy gdzieś tam, stwierdzali, że to jest jedyny człowiek, z którym można cokolwiek załatwić. Możliwe, że tak. Nie próbowałem. Zostawmy to. Następnie idąc, ta Duada, ten odcinek dwójpółdniowy będzie ujawniać przede wszystkim wszystkie naukowe sprawy. Czyli wreszcie i nareszcie naukowcy dostaną tak zwanego bodźca. Może to pójść w różną stronę, także w strajki, także w historię typu, że za niskie pensje albo za wysokie. Też może być. Lub też jeszcze wyjdą jakieś naukowe sytuacje, które są chyba najważniejsze, te naukowe, żeby jak najwięcej było, powiedzmy, że patentów, czy jakichś odkryć, czy wynalazków, czy też ujawnień działań jakichś. Wiem o tym, że jakiś młody lekarz odkrył tam coś, no bo nawet nie wiem co, tylko przeglądając, akurat trafiłem na niego, że coś genialnego i to bardzo młody. No, zresztą faktem, że młodość, właśnie Jowisz to jest to. Jowisz jest w pewnym sensie młodością. To jest 12 lat. Pamiętacie, co zrobił Chrystus, mając 12 lat? No więc jeżeli i tutaj, jeżeli macie tych 12-latków, no to macie wszystko. Macie talenty. Możecie go obserwować, przyglądać się jemu bardzo dokładnie i wtedy zainwestować w tym kierunku.
Jeżeli przyglądacie się, że nie, no to macie psychologów od tego. Ewentualnie, no, ja nie wiem, czy któryś astrolog by umiał znaleźć talent, bo przyglądając się ostatnio jakimś tam relacjom, jak słyszę, jak oni mówią, no wątroba mnie troszeczkę boli, no ja wiem, że ja też mówię podobnie, ale to nie chodzi o to. No nie jestem zbyt zadowolony z tego. Nie wiem, czy ta osoba te działania powinny być przede wszystkim, jeżeli jest kłopot, nie macie możliwości, to usiądźcie dokładnie ze starszymi osobami. Najbardziej zwróćcie uwagę na dziadków i zobaczcie, do kogo jest najbardziej zbliżona jego psychika, do któregoś z dziadków, którego on najbardziej szanuje. Czy szanuje, to też jest sprawa problematyczna, bo czasami dziadek może już nie żyć, a może go w ogóle nie znać, ale skonfrontujcie go ze starszymi osobami, które znały tego dziadka, czy tą babcię, jedną, drugą, no bo są 4. Ja jestem podobny do mojej babci brata. Ponoć jestem identyczny. Mało tego, mojej mamy siostra cioteczna miała brata. I on był podobny jak ja. On już nie żyje i to jest smutne, że nie żyje. Słuchajcie, nawet charakter pisma był identyczny. Także możecie znaleźć do kogo podobny. I teraz, jeżeli znajdziecie do kogo podobny, to jest sprawa Jowiszowa właśnie. Że wtedy genetyka najbardziej... macie jak na dłoni już go. Macie gotowy wzór. Możecie wtedy przede wszystkim zobaczyć, gdzie były błędy. Zwrócić uwagę na błędy. Jeżeli były jakieś nieładne rzeczy, trzeba go zabezpieczyć przed tymi nieładnymi rzeczami, żeby się nie wydarzyły. Jeżeli był matematyczny, no to bardzo proste. Akurat mój wujek był profesorem matematyki. Bardzo żałuję, że nie jestem matematykiem. A jestem. W sumie tak. Poszedłem w tą stronę malarstwa i też między innymi profesor Opałka jest moim wzorem. Salvador Dali. To są postacie, które doskonale znają arytmetykę. Zresztą, co tu ukrywać, cała szkoła matematyczna lwowska jest oparta o właśnie matematykę. Że pokazywałem wam Zakopane i szkołę sztuk pięknych. Bez tego się nie da. No i von Braun. I nie tylko von Braun, bo jeszcze inne nazwiska padają. Niemieckich czy hitlerowskich oficerów. Mamy na przykład generała Paulusa. Tylko ja nie pamiętam, generał Paulus z kolei nie pamiętam życiorysu, ale przecież do tej pory jego syn wykłada i chyba wnuk też, jeżeli się nie mylę. No więc macie. Więc jeżeli znajdziecie ten talent, macie Jowisza w domu. Małego Jowisza, czyli tego małego Chrystusa. I szanujcie to. Ładujcie ile możliwe w to dziecko wtedy, bo macie prostą linię do wygrania swojego życia. Dlatego, że jeżeli dziecko będzie szczęśliwe w waszym otoczeniu, to przyjmie każdą krytykę, po pierwsze jego, to jest jedna rzecz, bo jest szczęśliwe i powie, a rodzice mówią, ale tyle mi dali. A dziecko szczęśliwe ma szczęśliwe dzieciństwo i buduje szczęśliwe rzeczy.
nie przekabaci się na tą stronę łobuzerską, tak jak chociażby pan, który jest w Brukseli, a ten mały, co się otaczał 1000 tych borowików tak zwanych. Wiecie, a jest wielkim przyjacielem domu pana w czarnych okularach. Potem się pokłócił z panem tym, który ma chorobę zawodową. Już wiecie, o kogo mi chodzi. Ja zawsze jeżdżę na tym człowieku, dlatego że po pierwsze mnie bardzo denerwuje, że on odpowiedział w ten sposób. No jak to, gdzie macie? Wasza praca jest, waszych ojców. W drogach, w ulicach, w fabrykach, a potem sprzedali to wszystko, tak? I to jest on? A mienił się tym człowiekiem, który jest tak uczciwy. Nie może tak być. I właśnie to jest ten Jowisz, że w pewnym momencie mu odebrał syna. Przykre, prawdziwe. Ale o tym trzeba wiedzieć, bo jeżeli się tego nie wie, żeby nie popełnić takiego błędu, bo jak się popełni taki błąd, to potem są takie tragedie. Nie jest za darmo tragedia. Tragedii, pamiętajcie o tym, że to przyroda jest niemiłosierna. Opatrzność? Tak księża mówią? O, wiewióreczka. Ale ucieka na górę, nie sfilmuję jej. Ja podejdę z kamerką, to aż skacze. Bardzo lubię wiewiórki. Także macie tutaj strzelca w każdym momencie. Pamiętajcie jeszcze o jednym, że centaury, które były te pół konie, pół zwierzęta, wyginęły wszystkie, zginęły na wojnie. I to jest najbardziej przykre. Dały życie. Za kogo? Za nas. Wszystko zniszczyliśmy. Albo dookoła nas niszczy, zmienia się. Ale nie przyczyniajmy się temu, chyba że nieopatrznie. Nieopatrzność. No. Świat się zmienia. Dzisiaj pani wielka Szwedka chce zlikwidować CO2. Tylko że w tym naszym Edenie tego CO2 było troszeczkę więcej i zupełnie to wszystko inaczej wyglądało. I wtedy można żyć na przykład 100 ileś lat bez problemu. Oczywiście ten, kto ma finanse, może sobie zrobić komorę albo kupić, albo zbudować. I będzie żył długo i szczęśliwie. I nikt nie będzie wam wciskał jakichś banialuków. I to jest wiedza, to jest nauka. Tylko pamiętajcie jeszcze jedna rzecz, że do wiedzy trzeba być przygotowany. Jeżeli się człowiek przeuczy, wydaje mu się, że staje się Bogiem, bo wszystko wie i może rządzić. No i jest kardynalny błąd, to co popełnili astrolodzy tam w raju, i Bóg ich wypędził, bo chcieli przejąć władzę. I to jest proste. To jest prosty mechanizm, bardzo prosty mechanizm. Przeuczenie tworzy po prostu satanizm. Tak, dewotyzm. Dewotyzm jest satanizmem. I musimy dokładnie o tym mówić, bo widzimy taką babcię, która się 33 razy modli, a potem wychodząc z kościoła tłucze dzieci różańcem. Nawet zakonnice. Ale to wyciągają potem media i robią z tego historię kościoła. To nie jest kościół. Kościół to my. I tutaj, jeżeli się nie zastanowimy, no to mamy potężne problemy. Jeżeli uważamy, że Kościół to instytucja, albo tam jakiś, przypuśćmy, papież, czy ktoś tam, nie.
To jest nasze serce, tu. I tak, ostatnio miałem pytanie. Przepraszam bardzo, a jak wygląda astrologia w stosunku do Kościoła? Ja ma jak wygląda? Normalnie. Wszystkie święta ruchome są robione przez astrologię. I niech Pan sobie przypomni, kto to, jak dawniej w Piśmie Świętym zapisywano 3 króli, 3 astrologów, a tych 2 co było? Bo teraz się mówi o królach albo mędrcach, ale tych 2 u Heroda to już byli astrolodzy. A więc jak? A kto zniszczył to? No jasne, że zniszczono, ale do którego roku ćwiczono astrologię? W seminariach duchownych, nazwijmy to, w szkółkach. Przecież Kopernik kończył tą astrologię, a nie astronomię, jak ktoś mi mówią mądrzy. Jaką astronomię? Astronomia to od niedawna, nawet Newton był astrologiem. A Newton sięga którego okresu? Gdzie Kopernik, a gdzie Newton? Słuchajcie, być matołem to bardzo łatwo, ale mówić prawdę bardzo ciężko. Przyznać się do prawdy jest naprawdę trudno człowiekowi. Dlaczego? No bo po prostu ten jeden brat zginął. I to jest ten problem bardzo prosty. I teraz jeżeli się poddamy temu wszystkiemu, to nas ta automatyczna inteligencja zeżre. Zrobi nas w banie, dlatego że tak, my będziemy kłaniać się, a nie nosić kapelusz, o którym w wczorajszym filmie mówiłem. Jowisz, no Jowisza nazywałem Bogiem, ależ oczywiście, ale przecież tam też są bogowie. To jak to jest? Wielobóstwo. Jakie wielobóstwo? Jowisza wybrano za Boga bogów, ale na ziemi. Bogiem mórz jest Neptun, potem na przykład i tam w zależności od pewnej specjalizacji są bogowie. I bardzo dobrze, bo tyle jest planet i one mają, każda z tych planet ma wpływ. Ale to jest Bóg, tak jak ta rzeka. Gdzie się kończy granica kultury? Dzisiaj wiemy. Czy za jest? Oczywiście, że jest. Tylko już inna. I tak samo jest tutaj, no po prostu tak nazwano. Słońce bije w kamerę i tak troszeczkę głupio. A ja idę tyłem. Dobrze, już może troszeczkę lepiej. O, wchodzę w miękkie kapcie otulin kasztanka. Ale właściwie trzeba by poszukać jakiegoś kasztanka jeszcze, bo smutno będzie z jednym kasztankiem tylko po domu chodzić. Kiedyś zbierałem nagminnie kasztany po to, że znalazłem takiego wielkiego jeszcze. O, no i co, jest w środku, czy go nie ma? Jest. Ale śmieszny. Taki duży, taki mały, taki tu gruby, taki chudy też może być. Także tutaj, jeżeli to, co Wam mówiłem wcześniej, że w poprzednich filmach o astrologii, żyjemy w tej cywilizacji. Ta cywilizacja zrobiła bardzo wiele dla nas. Ta chrześcijańska. Jeżeli ktoś mówi o tej chrześcijańskiej religii źle, a wychował się w niej, to nie ma prawa. Ma prawo ją zmienić, bo zawsze się zmienia i pokazywać błędy. To jest zupełnie co innego. Ale zobaczcie, jak wyszły błędy
przepraszam, nie Martina Lutra, stworzył faszyzm, to oni się dzielą bez przerwy? Wiecie, ile religii w ewangelicyzmie, w protestantyzmie, ile istnieje podziałów w ciągu jednego dnia? Sobie nawet nie wyobrażacie. Teraz spójrzcie na tego księdza, który jest w Kanadzie. Jakie ma problemy. Zobaczcie na tego pastora u nas w Polsce. Mówię tutaj o pastorze Ochojski, chyba tak się, takie nosi nazwisko. Przecież to, co jemu zrobiono w tym sądzie, do sądu poprowadzić za co? I on się broni. Ta rzecz jest przerażająca, te oskarżenia. I kto go oskarża? Dewotyzm? Może ktoś powiedzieć, ale pan broni, ale pan to... Nie, nie chodzi o to. Tylko w gruncie rzeczy ten człowiek, mimo że jest protestantem, nie wyklucza innych rzeczy. I pamiętajmy o tym, że w gruncie rzeczy, źle powiedziałem, pamiętajmy o tym, że świat składa się z wielu religii. Wszystkie religie musimy szanować. Jeżeli któraś religia zaczyna przewodzić, tak jak przypuśćmy faszyzm, bo faszyzm był religią, to trzeba przyznać, że Hitler stworzył religię, tak jak marksizm jest religią. Nie traktujmy, że nie. Mamy tą religię. Lenin jest najwyższym kapłanem, Marx, Engels i pamiętajcie o tym, że stali w tym konsomołem w swoich czerwonych chustach i oddawali mu cześć. Hitlerowi jeszcze do tej pory, co się dzieje na grobach nazistów w Niemczech, Niemcy jakie oddają honory. I dzisiaj mamy, przypuśćmy, wiecie o czym mówię, o tym kolorze. I to jest właśnie strzelec. Strzelec pokazuje takie formy, a nie żadne inne. I ta forma musi uderzyć każdego z nas, obojętnie kiedy w życiu my też stajemy się strzelcami. Jeżeli wchodzimy na stanowisko dowodzące i będziemy kierować, jako ojciec rodziny, jestem strzelcem, jestem tym Jowiszem i muszę podejmować decyzje. Czy zawsze jako ojciec podejmuję decyzje prawidłowe? Bardzo często się mylę. Dlaczego? Dlaczego to wszystko się dzieje? Albo przeuczenie, albo brak wiedzy. Proste. Jeżeli po środku jesteśmy, czyli mamy te środkowe drzwi, ani w lewo, ani w prawo, czyli ani jedynka, ani trójka, no to idziemy dwójką, no i sobie spokojnie jedziemy do celu. Możemy powiedzieć, że jedynka jest po środku i po jednej stronie dwójka, tak jak wchodzimy na piedestał olimpiady. Oczywiście, że tak. To jest obojętne, jak będziemy. Grunt, żebyśmy byli po środku. I jeżeli jesteśmy po środku, jeżeli idziemy w lewo, czy idziemy w prawo, o czym mówiłem wczoraj, i wracamy na przykład chociażby tutaj do Skorpiona, no to mamy problem. Jeżeli wracamy do tych rozważań wagi, no to tym bardziej mamy problem. Ale jeżeli idziemy dalej do Koziorożca, no to otrzymujemy najwyższe stanowisko. Konstytucję, budujemy sobie wtedy konstytucję. I tutaj mamy odpowiedź na te tematy. Włada Sams. I w ten sposób możemy sobie zrealizować plany, które są. No, żaden problem. Tylko trzeba nauczyć się rozpoznawać tę sytuację. Ta sytuacja wcale nie jest taka trudna do rozpoznawania, tylko jeżeli się nie zna astrologii,
nie zna się konkretnie konsekwencji, czyli duodasams, i nie zna się konkretnie położenia planet, bo planety też mają swoją drogę. Mnie się najbardziej podoba, jak ktoś tam wchodzi w tą hinduską, a w ogóle nie wie, co oznacza ta hinduska, i opowiada o tej hinduskiej, bo kopiuj w klej. I dlaczego jeżdżę na tej hinduskiej? Nie jeżdżę na niej, nie, proszę Państwa, nie, tylko jeżdżę na ludziach, którzy propagują to. Mamy swoją fantastyczną astrologię. Od dawien dawna byliśmy największymi astrologami na świecie. Największymi, nie było większych, jak polscy astrolodzy. O tym rozpoczynają uniwersytety mówić. Już w tej chwili nie pamiętam nazwisk książek, znaczy autorów pozycji z tytułami profesorskimi dzisiaj. Wiem, że tutaj z tymi tytułami możemy polemizować, że to są, wiesz, to nie są ci przedwojenni, to bo pan przecież mówi i tutaj zaprzecza pan sobie. Nie zaprzeczam sobie, tylko tłumaczę wszystkim. Profesor, jednak do tego tytułu trzeba dojść. To jest fakt, że w tych czasach, tak dzisiejszych, no można sobie kupić nawet taki tytuł. Jak kupić? No szalenie proste. Ma się korepetycję u jakiegoś pana profesora, potem następnie się człowiek tak przyzwyczaja, potem on nie ma asystenta, bierze ciebie na asystenta, potem dalej. Albo i tak dochodzi do tytułu profesora. Czy on jest skupiony? Jak się miało korepetycje i cały czas prowadziło się i cały czas on poklepywał i pokazywał drogę, no to są korepetycje, no to jest skupiony dyplom i nikt mi nie powie, że nie. Czy ja ganię to? Nie ganię, tylko tłumaczę, że jest to kupiony dyplom. Ja takich dyplomów, słuchajcie, w Rosji to prawie 70% jest takich, tych rosyjskich. Czy dobrze, czy źle, to nie ma to znaczenia. Ktoś tam krzyczy, znaczy tutaj w terenie ogrodu palmiarni, bo palmiarnia ma też ogród. I teraz jeżeli patrzymy na drugą stronę, na przykład w założeniu kolega jest profesorem i słuchaj, wezmę twoje dziecko i no słuchaj, zrób teraz doktorat i ułatwi mu ten doktorat, bo w niektórych dziedzinach zrobić habilitację to jest prawie fizyczna niemożliwość. Zobaczcie, ile specjalizacji jest na przykład w medycynie. Przecież w niektórych dziedzinach w medycynie to 20 lat nie było nic. Czyli ci lekarze, przypuśćmy, że mieli 40 lat, jak zrobili specjalizację, to dzisiaj mają 60. To są chodzące, jak to się mówi, wiecie, o co chodzi. I nie ma nadal. W stomatologii, w pedodoncji, ortodoncji. Ojejku Boże. Dzisiaj zrobić ortodoncję albo okulistykę, a psychiatrię, a jeszcze jakieś inne dziedziny. W tej chwili dużo łatwiej jest na przykład w psychologii zrobić psychoterapeuta, ale to są następne 5 lat studiów i bardzo dobrze, że to jest 5 lat studiów następne, bo spotkałem lekarzy psychiatrów, którzy mieli wpisane psychoterapeuta. Spotkałem. A miał zaledwie, ile tam, 4 lata czy 5 lat po studiach, czyli zrobił specjalizację psychiatrię, a napisał sobie psychoterapeuta. Od razu chciał się stać panem Samsonem. No, więc właśnie, to jest bardzo dalekie od rzeczywistości, dlatego też ja nie mówię tutaj, bo tutaj akurat poznałem osobę, która miała kłopoty ze swoim dzieckiem. Dziecko
Siusiało dokładnie chłopiec. I ta osoba po prostu biegła po korytarzu i pan zaczepił, zapytał, co się stało, że pani niesie syna, a mówi do toalety. Mówi, zaraz, proszę stać. Zrobił kilka ruchów, coś powiedział i dziecko do tej pory już jest zdrowe. Specjalista najwyższej klasy, a no faktem, że wiecie jak skończył, wiecie dlaczego, wiecie co. Przez przypadek, nie chcę opowiadać o tych historiach, bo ktoś powie, o Boże. Ale to jest właśnie to jest ta specjalność, specjalizacja, ten ogromny zasób wiedzy. I nie ma gadania. Jowisz jest przepiękną planetą, przepięknym obrazem życia, ale jeszcze jedna rzecz, która jest najważniejsza. Jowisz wymaga ofiar. Czy to są ofiary? Ofiarą jest wiedza. Ale to przeuczenie, to co powiedziałem, wchodzi w dewotyzm. Obojętnie w jakiej dziedzinie i może wejść. Jeżeli nie wejdzie, no to jest cud. To wtedy mamy profesora. Dlatego przed wojną, przypuśćmy, byli docenci. I ten docent, właściwie byli wieczni docenci, bo pan profesor nie dopuszczał, albo już szanowano bardziej docenta, a nie profesora, bo profesor zdziwaczał. No więc takie wypadki też pamiętajmy o tym, że Jowisz, jak to się mówi, no nie wiem jak to powiedzieć, ale przypuśćmy w założeniu, ja nie chcę, bo dzieci będą tutaj oglądać, ale jakby tam coś, to się przemieniał w kamień, bo chciał się po prostu rozmnożyć kamieniem. No więc to mniej więcej na tej zasadzie. No. Więc tutaj te eksperymenty, zresztą pamiętajcie o tym, że dawni naukowcy eksperymentowali w zamkniętych swoich pracowniach i przede wszystkim na sobie działali. To Maria Curie-Skłodowska, mnóstwo osób. No, ktoś tam siedzi w krzakach i zbiera nie wiadomo co, ale pyskuje przez telefon. No wolno mu, no dlaczego nie, ale ja muszę odejść stąd, bo za chwilę ten temp głosu będzie tutaj. Nie wiem, czy cały świat musi wiedzieć, że we wtorek coś będzie. No i mamy tutaj właśnie to jowiszowe podejście. Jowisz oprócz tego daje nam, znaczy tutaj strzelec daje nam pewną taką iluzję, planetę, też taką zabawę, szlachetność. To też trzeba brać pod uwagę. Bardzo dokładnie trzeba się przyglądać najważniejsze rzeczy, jaka jest w tym wszystkim. Umiejętność rozpoznawania prawdy. Jowisz nie był dobrym sędzią. Bardzo daleki był od rzeczywistości, bardzo daleki był od umiejętności spojrzenia w tą perspektywę psychiki. Jego to nie interesowało. Jego interesowało przede wszystkim odejście od pewnych elementów, które go krępowały. A on po prostu co tutaj ukrywać, albo w pewnym rodzaju kasanową. O, tak by było można dużo łatwiej zinterpretować. Także ta umiejętność jemu bardzo pasowała. I pamiętajcie o tym, że druga rzecz, że dlaczego mówię tak dużo o Jowiszu? Bo pamiętajcie o tym, że to jest ta krótka dłada i w tej krótkiej dładzie może się znaleźć nawet i alkoholizm. I teraz pytanie.
Dlaczego mówię o alkoholizmie, czy mówię o jakichś psychikach, bo te rzeczy wyjdą w tym momencie. Czy one teraz mogą wyjść? I mogą wyjść za te 10 dni, przypuśćmy, założenie. Czy one mogą pociągnąć? Oczywiście, że te historie mogą się dzisiaj wydarzyć, ale możemy się dowiedzieć za rok. To jest prawda. Taka jest rzeczywistość. Tak wygląda cały system, przypuśćmy w założeniu tego, co robimy. Umiejętność spojrzenia w ten układ wcale nie jest trudna. Ale potrafienie skierowania tego wszystkiego w układ świadomości jest w pewnym sensie, nawet można by było powiedzieć, umiejętnością zrozumienia tej przestrzeni, w której się znajdujemy. Dwa ta strzelca to Amerykanie. I teraz zobaczcie, jak Amerykanie postępują, jak Stany Zjednoczone postępują. Bezlitośnie. Strzelectwo są latynosi. Większość krajów latynoskich ma gdzieś tam strzelca i bardzo mocno uwydatnione te cechy. Kraje latynoskie czekają zawsze na swoją władzę. Zresztą oni bardzo są podłączeni pod królewską wiedzę. Zresztą większość poetów, pisarzy latynoskich zna doskonale astrologię. Ja jestem zafascynowany po prostu astrologią latynoską. To nie jest spowodowane tym, że tylko, zrozumcie, oni byli daleko od tej komercji kościelnej i oni zostali jakby w głębi gdzieś tam i oni w tych szkółkach przyklasztornych po prostu automatycznie uczono tego i oni z tego po prostu nie wyrośli. Tak my zostaliśmy, wyrośliśmy, no tak, można by tak było powiedzieć, akurat słowo nie takie użyłem, my zostaliśmy jakby wyuczeni, czy nauczeni wyższej formy. No, wyższa forma to jest głupota. Jowiszowa. Wiem, że nic nie wiem. Tylko wiem, że nic nie wiem, ma różne formy, ale jeżeli to jest ta forma taka najprostsza, że wiem, że nic nie wiem, no to nie wiem. Daj mi święty spokój. Mówi tatuś do syna. A co ty chcesz, kiedy to było bardzo dawno temu? Dziadek do wnuka. Nie zawracaj mi głowy, chłopcze. Ja mam swoje sprawy, idę prosto. Jest świetnie. Genialnie. Ale odpowiedź na pewne pytania życiowe? Tak jak mój kuzyn odszedł, jego syn do mnie mówi: wiesz co, wujku? Najbardziej mi brak taty. Usiąść na brzegu Wisły, wziąć kija i umoczyć i tak gadać sobie o niczym. A tak wiele przekazał mi. A dzisiaj nie ma kto. Ja jestem... Ja mówię, słuchaj, ty już jesteś jego synem i teraz ty będziesz musiał uczyć. Słuchajcie, dokładnie chyba 10 lat po śmierci swojego ojca zmienił się nie do poznania.
stał się mędrcem. Stał się swoim ojcem. W całej rodzinie on najbardziej dojrzał. I go bardzo za to szanuję. I to są te chwile, które dają tej Duadzie, w tej chwili, w tym momencie, przez te 2,5 dnia, taką władzę. Jeżeli tej władzy nie dostrzeżecie, to ona was dostrzeże. Ona wam da szansę. Jeżeli wy w tym momencie nie potraficie, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że w tym roku akurat jest pełnia i ona pokaże te najbardziej ostre punkty. Czy sobie wyobrażacie? Ja jutro będę mówił o pełni. W Duadzie Strzelca Jowiszowej. Czy ona jest Jowiszową? Nie. Ale jednak. Czy jak? Ona należy do wagi. Oczywiście, że tak. Ale w Duadzie. A po drugiej stronie co jest? I tu jest tajemnica. Co jest po drugiej stronie? Jak wiecie, to napiszcie. Jaka Duada jest? Wiem, że w ten sposób odkryję, ilu jest astrologów wśród was i będę bardzo zadowolony, że są astrolodzy, którzy czerpią z tego zysk, z tego, co robię. Bo widzę, że astrologia schodzi bardzo na złe tory w Polsce. Bardzo na złe. Przyglądam się to, co robi jeden i drugi. No, wyciąga bardzo złe widzę, że bardzo złe wnioski i no co tu ukrywać, no, jesteśmy, nazwijmy to politycznie, dzikim krajem i tutaj no właśnie nie chwalimy z siebie. To, co mnie najbardziej martwi, że nie potrafimy. Tak wielkim człowiekiem, jak jest żyjący profesor Leszek Beres wśród astrologów świata, to Robert Hent jest równy jemu. To są dwie postacie, zresztą nawet podobni do siebie są. I jeszcze może jest 6. Teraz, jeżeli patrzymy na Leona Zawadzkiego i propagowanie przez Leona Zawadzkiego astrologii troszeczkę innej, ale jednak wspaniałej, to takich ludzi jest ze 100, dlatego że on poprowadził tą astrologię. To też policja. Tak? Nie, karetka pogotowia. Przepraszam. Ponoć ma inny sygnał, ale ja nie odróżniam. I teraz Leon Zawadzki poprowadził to przez tą hinduską, przez jogę. I chwała mu za to, lecz pod koniec już swojego życia, jeszcze wówczas na zjeździe, był tylko przedstawiony film, który był z Izraela i on wybrał się na wędrówkę po synagogach, konkretnie synagogach i te synagogi, które są podłączone pod astrologię. I tego jest bardzo dużo, wbrew pozorom, bo synagogi są podłączone pod historię. Zresztą pamiętajcie o tym, że kościoły na przykład w Libii, czy te starochrześcijańskie, miały na posadzce zodiak. To nie było tak, że nie. I w tym momencie
Leon Zawadzki zrobił bardzo dobrą rzecz, tylko no przykro, że odszedł. Nie jest bardzo przykro. I pamiętam już na następny rok, kiedy wychodził ze sceny, powiedział chyba takie słowa: trzymajcie się z Bogiem, trzymajcie się Boga. Było to troszeczkę dla mnie zaskakujące i troszeczkę siedziałem wtedy razem z profesorem Beresem i troszkę spojrzeliśmy na siebie trochę dziwnie. No i potem już odszedł. I to nie zmusiło mnie do tych zawsze kończących słów, ale Adam, właściwie człowiek, który zadzwonił do mnie i poprosił mnie o kosmogram. Zawsze kończąc rozmowę mówi: trzymaj się z Bogiem, trzymaj się Boga. I wiele razy ci, którzy byli gdzieś na obczyźnie i jadąc kiedyś z moim przyjacielem, który już też nie żyje, zresztą wspaniałym aktorem, jechaliśmy w Konewce, dokładnie w tej Konewce, tutaj nad Pilicą. Też każdy, szczęść Boże, taki jak było w Austrii. Grüß Gott, das Gott. A tu szczęść Boże, niech będzie pochwalony. I stwierdziłem, że coś w tym jest, w tym takim słowie. I dlatego też astrologia chyba jednak potrzebuje tego, bo jeżeli się robi ten kosmogram, komuś się coś mówi, kogoś się o coś prosi, żeby on był taki, a nie inny, żeby był lepszy, to musi być opieka. Ale Boga, a nie Jowisza. A robimy to właśnie w tym systemie dwunastkowym, czyli w tym, kiedy Chrystus pokazał swoją niesamowitą umiejętność bycia tutaj na ziemi, cudownym dzieckiem. I tym kończę. Trzymajcie się do jutra, a jutro już wiecie co będzie. Także mi było bardzo miło, że jesteście i wszystkim Wam życzę wspaniałego Jowisza i wspaniałych odkryć. No i jutrzejszej pełni, która może pokazać Wam, ponieważ jest to pierwsza noworoczna pełnia, ogromne możliwości zbudowania siebie. Jedno i drugie idzie w parze. Z Bogiem.